Tam jest szczególnie natężony ruch pojazdów wojskowych. Jak wojsko się porusza po tych drogach? Co tu nie widać? Po rowach jeżdżą. Zahaczył mnie. Dlaczego pan na miejscu nie wezwał policji? Ta pani właśnie prawie we mnie wyjechała. Była pani kiedyś na ławie oskarżonych? Nie, nigdy. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Przewodniczący zarządził ciąg dalszy postępowania dowodowego. Zarządził przesłuchanie w charakterze świadka pana która to czynność odbędzie się w drodze wideokonferencji. I dalej piszemy tak, w związku ze stanowiskiem świadka, że nie chce on, by jego wizerunek i dane osobowe były publikowane z przebiegu rozprawy. Przewodniczący wskazał przedstawicielowi mediów, że trzeba wyeliminować wizerunek i dane osobowe z zarejestrowanego materiału. Czy pan świadek wie o tym, że przed sądem trzeba mówić prawdę? Tak, wiem. Świadomy znaczenia moich słów? Świadomy praw i obowiązków? Nie, świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, będę mówił szczerą prawdę, niczego nie zatajając, niczego nie zatajając z tego, co jest mi wiadome. z tego, co jest mi wiadomo. Przechodzimy do meritum sprawy. Wie pan, w jakiej sprawie sąd pana poprosił? Zapewne pan wie, bo wezwanie dotarło. Tak? Chodzi o zdarzenie, podczas którego doszło do zderzenia pojazdów. Tak? Pamięta pan datę, czy nie za bardzo? Daty nie pamiętam. Dobrze. Daty zdarzenia nie pamiętam. To zechce pan opowiedzieć, co pan zapamiętał w tej sprawie. Poruszaliśmy się w 4 pojazdy. 2 pierwsze pojazdy były ciężarowe. Mój był trzeci, to był osobowy ciężarowy, bo to był Honker. Za mną jechał Hiab, który uczestniczył w tym zdarzeniu. Ciężki 20 prawie chyba tonowy pojazd. Jaki pojazd, jakiej marki, przepraszam? Słucham? Jakiej marki pojazd za panem jechał, bo nie zrozumiałem. Hiab. Okej. A dalej? Dalej już nikt nie jechał. 4 pojazdy. 2 przede mną ciężarowe, ja byłem po środku, czy ten trzeci i za mną jechał Hiab. Jechaliśmy drogą szudrową. Nie jechaliśmy wcale szybko, bo po prostu nie pozwalały na to warunki. Też ten Hiab był, że tak powiem, no, załadowany materiałem, który wieźliśmy na pas graniczny. No i w chwili, gdzie doszło do kolizji, tak, to 2 samochody, czyli te ciężarowe, przejechały, dojeżdżaliśmy do zakrętu. Ja już w tym momencie zauważyłem białego busa, który wyjeżdżał, robił dosyć długi łuk. No ja niestety, udało mi się, że tak powiem, wyminąć. To, co się z tyłu działo, to już nie wiem, bo nie byłem w twierdzy, nie patrzyłem, wiadomo o co chodzi. Dojechałem tak naprawdę na miejsce już pod płot i się zorientowaliśmy, że nie ma Hiaba z tyłu. Przyjechała pani właśnie z tym kolegą, co prowadził Hiaba, no i były
kłótnie, w sensie takie, kto zawinił, tak? Dogadali się na takiej zasadzie, że, bo niestety tam nie mieliśmy zasięgu z tego ferworu, tak naprawdę każdy zapomniał, że 112 nie potrzeba zasięgu. I pani pojechała szukać zasięgu, żeby zgłosić sprawę, tak? A kolega powiedział, że jak rozładujemy ten cały materiał, podjedziemy pod jej dom, pod miejsce zdarzenia i po prostu zadzwonimy po policję, tak? Sytuacja, no nie wiem, pół godziny, godzina, wróciliśmy pod dom, tam gdzie się to wszystko zdarzyło. Pani nie było, kolega próbował się dodzwonić, bo się wymienił numerami, pani nie odbierała. Kolega się dodzwonił pod 112, z tego co mi wiadomo, i powiedział, że poinformowano go, że pani zadzwoniła, czy dodzwoniła się i powiedziała, że uciekliśmy z miejsca zdarzenia. No to kolega wyjaśnił sytuację całą, czekaliśmy, nie wiem, z godzinę na przyjazd policji, gdzieś około godziny. Później próbowaliśmy się do pani dodzwonić, policja przyjechała, no i ta pani mojemu koledze, mój kolega później podszedł i powiedział śmiał się, że taka dziwna sytuacja, że pani pojechała na skup jaj i teraz nie może przyjechać. No i policja stwierdziła, że nie będzie tyle czekać, wysłuchała nas i na tym się to wszystko skończyło. Proszę pana, wróćmy do sytuacji tej, która na początku, o której pan zaczął relacjonować na początku. Rozumiem, że tym Hiabem jechał pana kolega. To był kierował tym samochodem? Jeszcze raz. Czy tym Hiabem, który jechał za panem, kierował... Tak, dokładnie. Proszę pana, mnie interesuje ten moment, o którym pan wspomniał, że widzi pan wyjeżdżający pojazd z posesji, który udało panu się ominąć. Czy zechciałby pan opisać dokładnie, jak to się wydarzyło, jak pan rozpoczął, bo rozumiem, że w pewnym momencie rozpoczyna pan jakiś manewr obronny, tak? W związku z tym wyjeżdżającym pojazdem? Tak, odbijałem, bo niestety pogoda była taka, że było strasznie sucho. Był pył, kurz, to wszystko. Ta sytuacja wynikała z tego też, że słaba była widoczność tak naprawdę przez ten cały pył, ale zobaczyłem tego busa i zrobiłem manewr unikający w prawą stronę, ale w prawej stronie to tam były drzewa, roślinność, także mi się udało jako tak, ale byłem dosyć bardzo blisko. Ja nie dziwię się po prostu, że kolega nie udało mu się. Czyli tak, pan zaczął, odbił w prawą pańską stronę, patrząc z pańskiego punktu widzenia, odbił pan w prawą stronę. Tak. Dobrze. Proszę pana, w momencie, kiedy pan rozpoczyna manewr obronny, ten samochód, który wyjeżdżał, on wyjeżdżał z posesji, z bramy na posesję, z podjazdu, co tam była jak był tam teren ukształtowany? No to była tak naprawdę pani posesja, ona już była, włączyła się, tak powiem, do ruchu, włączała się do ruchu. Tak naprawdę była w ruchu, Czyli tak, pan jedzie przed siebie prosto, ona się włącza do ruchu, w jej prawą stronę dokonuje wyjazdu z posesji w prawo, patrząc z jej punktu widzenia, prawda? Tak, dokładnie. Proszę pana, czyli tak, w momencie, kiedy pan rozpoczyna manewr obronny, ten pojazd jest na pana 9 godzinie, tak? Biorąc pod uwagę tarczę zegarka. Gdzieś ma go pan o 9 godzinie, tak? Dokładnie tak. Czy on był ustawiony w tym momencie, jak pan spostrzegł zagrożenie, prostopadle do pana, czy już pod jakimś kątem bardziej ostrym patrząc, czy był już w połowie zjazdu na ulicę, tą, w którą się kierował? Pod kątem. Jak ja mijałem, to było pojazd. Ale jeszcze nie ustawił się równolegle do drogi, w którą skręcał. Nie. Dobrze, w tym momencie, kiedy pan omija, gdyby pan zechciał jeszcze powiedzieć, to był początkowy moment manewru, wyjazdu i ustanowienia się równoległego do tej drogi, w którą wyjeżdżał ten pojazd, połowa tego manewru czy końcówka tego manewru? Wie pan co, to tak szybko się działo, że nie jestem w stanie stwierdzić. Rozumiem, dobrze. Proszę pana, czyli teraz tak, jak pan skończył manewr, widział pan jeszcze, co się dzieje z tyłu, czy już pan tego nie widział pan tego? Nie widziałem.
Czyli tak, pan wykonał manewr i rozumiem, zatrzymał pan potem pojazd? Nie, pojechaliśmy po prostu dalej. Kiedy jechaliśmy tak naprawdę już na pas graniczny, tak, to tam się zorientowaliśmy, że ona nie ma. Czyli wracając do tego momentu, o którym pan opowiadał, że pan i kierująca busem ze sobą rozmawiali, pana przy tych rozmowach nie było. Przy miejscu zdarzenia nie, bo oni później podjechali do nas, że tak powiem przyjechali, tak? Na pas. Tak, dokładnie. Tam już się zaczęły rozmowy. Rozumiem. Czyli co rozmawiały te dwie osoby tam na miejscu, pan nie wie, bo pana tam nie było w tym czasie. Nie. A o tym, że w tym miejscu nie było zasięgu, to pan wie skąd? Sam pan ma taką informację, że nie ma łączności GSM? Czy ktoś panu przekazał, że nie było łączności GSM? Wszyscy sprawdzali na telefonach, ja osobiście też nie miałem. Ale gdzie, tam na miejscu czy na pasie? Na miejscu i na pasie. Ciężko strasznie było zasięgu. Rozumiem. Proszę pana, czy były jakieś w ogóle informacje od kogokolwiek przy panu, jak pan tam był przy tych osobach, żeby oni doszli do porozumienia, a potem jakieś nastąpiło wycofanie z tego porozumienia? Była taka rozmowa, że się dogadali na początku, a potem ktoś się wycofał? Znaczy były takie rozmowy, żeby się po prostu, wiadomo, spisać oświadczenia, ale jedna i druga strona twierdziła, że to jest nie... Ja nie o to pytam. Ja pytam, czy była taka sytuacja, że ktoś informował, że na początku się dogadali, kto jest winien, a kto nie, a potem się wycofano z tego. Nie było takiej sytuacji. Ja nie miałem takiej informacji. Rozumiem. Dobrze. Wobec braku pewnych szczegółów sąd odczyta panu zeznania, które pan składał na etapie postępowania przygotowawczego w tej sprawie. One były złożone 21 sierpnia zeszłego roku. Karta 8 od słów w dniu do tej samej karty do słowa jaj. To jest ta sama karta. Proszę posłuchać. W dniu 7 sierpnia 2023 roku poruszałem się pojazdem wojskowym marki Honker wraz z 9 innymi żołnierzami. Poruszały się 3 pojazdy przy pasie granicznym. Ja kierowałem pojazdem pośrodku kolumny. Przede mną jechał Star, a za mną Jelcz. W czasie, gdy dojazdu do zakrętu z posesji nieopodal wyjeżdżał pojazd dostawczy. Ja szybko odbiłem w bok Honkerem, ale niestety Jelcz nie zdążył. Z tego co wiem, samochód dostawczy uderzył w pojazd Jelcz. Ja nic więcej nie wiem na ten temat, nie widziałem całego zdarzenia, ponieważ ja w tym czasie byłem już za zakrętem. Mogę jedynie dodać, że od uczestników zdarzenia dowiedziałem się, że sprawca kolizji oddalił się z miejsca i pojechał na skup jaj. Tak pan zeznawał? Potwierdza pan? Potwierdzam odczytane zeznanie. Czy pani obwiniona ma pytania do świadka? Proszę bardzo. Z pana opisu wynika, że sytuacja wyglądała naprawdę niebezpiecznie. Pana kolega też zeznał, że wyjechałam wprost pod pana pojazd. Dlaczego pan pomimo to nie zatrzymał się, żeby ocenić, czy być może nie potrzebujemy pomocy, tylko pojechał dalej? Nie czułem takiej potrzeby wtedy, w tamtym momencie, gdyż nie jechaliśmy zbyt szybko. Ja uważałem, że po prostu nic się takiego nie stało, tak? Dlatego pojechaliśmy dalej. Przypominam, że wyjechałam wprost pod Honkera. Inne pytanie, drugie pytanie. Kolega zeznał, że rozmawiał z panem i pan zastanawiał się, dlaczego kolegi tak długo nie ma. Z tego wynika, że pan po prostu nie widział tego bezpieczeństwa, bo pan widział, jak ja stoję pod płotem i czekał. Pan przejechał normalnie, natomiast pana kolega jechał szybko, nie zauważał mnie i dlatego zahaczył. Ale jest pytanie, bo nie zrozumiałem, jakie mamy zadać pytanie. O co jest pytanie do świadka? Czy pan widział niebezpieczeństwo? Uważam, że skoro padło... Czy z tyłu? Ogólnie sytuacji. Ogólnie sytuacji. Proszę pana, czy ta sytuacja z pana punktu widzenia jako kierowcy była niebezpieczeństwem jakimś na drodze? Z pana, o pana opinię pytam, czy dla pana ta sytuacja była niebezpieczna? No, ja uważam, że tak. A miał pan jakąkolwiek wiedzę, co się działo z tyłu i czy dla tych jadących z tyłu była sytuacja niebezpieczna? Nie jestem w stanie określić, nie wiem. Pan był na pasku, jak przyjechaliśmy, rozumiem, tak?
Na pasie granicznym? Na pasie granicznym. Jak my przyjechaliśmy z kierowcą? Była. I po co przyjechaliśmy? Po co według Pana przyjechaliśmy? Jakie było moje zachowanie, co ja mówiłam? Po co ja tam przyjechałam? Tam był jeden wielki chaos, nie mogliby się dogadać. A pamięta pan, co mówiła obwiniona, czy nie? No, obwiniała, że to jest wina Chiara. Ale po co przyjechaliśmy? W jakim celu? A mówiła, po co na pas graniczny przyjechała? Jaki był cel przyjazdu na pas graniczny? Nie. Mówiłam, że przyjechaliśmy Przyjmę pani podpisać... oświadczenie, natomiast Dobrze. świadek powiedział, co powiedział. Proszę bardzo. W zeznaniach na policji Pan zeznał, że odjechałam z miejsca zdarzenia. Tak, jest zeznane, czytane. Tak, ale nie powiedział, że najpierw byliśmy pod pasem granicznym i ustalaliśmy, że pojechaliśmy podpisać oświadczenie, a po prostu spowodował to, zgłosili na 112 w ten sposób, że ja po prostu sobie odjechałam z miejsca zdarzenia. Ja zapoznałam się z notatką policyjną i z tej notatki wynika, że żołnierz bezpośrednio po zdarzeniu zadzwonił na 112, a ja sobie po prostu odjechałam, bo mi się śpieszyło, a tak w ogóle nie było. Pytanie jakieś jeszcze? Dlaczego skłamał, że ja odjechałam z miejsca zdarzenia? Niech pani to podniesie w mowie końcowej, będą oceniane dowody i w tym również zeznania wszystkich świadków, nie tego jednego. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, bo panowie obaj twierdzicie, że podjechaliście pod mój dom i dzwoniliście spod mojego domu, w takim razie, gdzie ja mieszkam. To były nasze ustalenia. Chciałabym po prostu udowodnić, że żadnych ustaleń między nami nie było, bo w momencie, jak żołnierz wycofał się z tego oświadczenia, jak mnie oszukał, jak doprowadził do tego, że oddaliliśmy się z miejsca zdarzenia, ja z tym człowiekiem nie chciałam już po prostu rozmawiać. I nie ustalaliśmy, że on podjedzie... Że świadek był pani domu? Tak. Lola, jest pytanie, czy pan był w domu obwinionej, tej, która kierowała busem? Można powtórzyć pytanie? Jest pytanie, czy był pan pod domem obwinionej, czyli tej kobiety, która kierowała busem? Tak, było. Sam pan tam pojechał, czy spotkał się pan z inną osobą jeszcze pod domem? Wszyscy razem po tym całym zdarzeniu na pasie rozłożyliśmy towar i wróciliśmy pod pani dom i czekaliśmy tam ponad godzinę czasu na policję. Rozumiem. A wszyscy razem, czyli pan i kto jeszcze? No jeszcze tam parę osób było. Ale co, żołnierzy? Żołnierze, tak. Rozumiem. A były osoby, które też musiały rozładować to, tak? I gdzie jest ten adres? Gdzie jest mój dom? A pamięta pan, gdzie był ten dom, w jakiej miejscowości albo w którym miejscu? Oj, nie pamiętam. Ciężko mi teraz powiedzieć. Wysoki sądzie, ja słuchając zeznań świadków, ja podejrzewam, że oni wrócili do Białej Straży, bo oni myśleli, że to jest moja posesja, że to był mój dom. I oni podjechali pod mój dom, próbowali się do mnie dodzwonić, owszem. Zaraz o tym porozmawiamy. Coś jeszcze do świadka? Nie, dziękuję. Dobrze. Dobrze. Chciała pani złożyć oświadczenie. Jeżeli chce pani oświadczenia złożyć odnośnie czynności, które żeśmy przeprowadzili, to bardzo proszę. Najpierw chciałabym zobaczyć zdjęcia i odnieść się do zdjęć, które są przedstawione A co jako do dowód. zeznań świadka? A co do zeznań świadka, zeznania są sprzeczne, nielogiczne. Uważam, że gdyby był świadkiem, tak Zeznania nie... świadka są sprzeczne z innymi materiałami dowodowymi. Przecinek nielogiczny. Najpierw żołnierze zeznają, że wyjeżdżam wprost pod nadjeżdżający pojazd, Rozumiem, mając ale świadomość mam tego... prośbę, żebyśmy o tym rozmawiali w mowach końcowych już. Natomiast co stricte To dotyczące wszystko zeznań przedstawię świadka. w takim razie w Bo mowie. przyjdzie na to moment i będzie czas, nie dublujmy czynności po prostu. Obwiniona składa wniosek, by mogła raz jeszcze zapoznać się ze zdjęciami, które złożył na rozprawie świadek. I o te zdjęcia chodzi. Ale nim to uczynimy, za chwilę sąd pani te zdjęcia udostępni. Przewodniczący zarządził dokonać oględzin dowodu w postaci pliku audio
nadesłanego sądowi przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Będzie nagranie z komunikatów głosowych, jakie zostały na numer bezpieczeństwa 112 zgłoszone. Czy mogę pomóc? Dzień dobry, Monika Stachniewicz z tej strony. Proszę Pani, dzisiaj doszło do zdarzenia drogowego. Uszkodzono mi samochód, pojazd wojskowy uszkodził mi samochód i muszę to zgłosić na policję, bo tak oni mi powiedzieli, że mam zgłosić na policję. Ale to teraz przed chwilą się stało? Tak, to niedawno się stało, na Białej Straży. Na Białej Straży. Biała Straż to... Miejscowość. To się stało przed chwilą, tam jesteście, tak? I pani... To znaczy ja muszę wracać do domu, to drugie auto musiało też wracać na bazę, bo musiało rozładowywać towar, bo to jechało z ciężkim sprzętem, ale umówiliśmy się, że za godzinę wracamy tam na miejsce zdarzenia. Proszę Panią, ale to tak nie ma, że się rozjedziecie, a potem wrócicie na to No miejsce ale oni w ogóle pojechali, tak? No to jak ja miałam zrobić? Operator 4, czemu mogę pomóc? Dzień dobry, starszy szeregu dzwonię z miejscowości. Jaka to jest miejscowość? Biała Straż. No jest taka sprawa, że tutaj pani włączała się do ruchu, do drogi wyjeżdżałam z domu. No i wjechała nam jakby włączyła się do ruchu na drogę, ja musiałem ją ominąć i przerysowałem ją. Ona w ogóle gdzieś teraz pojechała gdzieś w ogóle sobie i niby dzwoniła na 112, tam zgłaszała kolizję na komendę i sobie pojechała gdzieś w ogóle. No gdzieś tam do jakiegoś skupu, o. I my czekamy tutaj właśnie, gdzie miało miejsce zdarzenie, bo to są ślady właśnie, jak to tam było. I byśmy potrzebowali, nie wiem, albo żandarmerię, albo policję, żeby tu przyjechała. Ale pan pojazdem wojskowym, tak się poruszył, tak? Tak. Czyli pana pojazd to co to jest? Jelcz. A te drugie auto jest wiadomo, co to jest? Numer tej pani podać, bo ona niby to zgłaszała na 112, tylko czasem pojechała gdzieś. Proszę pana, tak, zgłaszała, tylko że ona to zgłaszała nie na zasadzie, że dzień dobry, kolizja, proszę to rozliczyć, tylko że nam przekazała informację, że to było godzinę temu, tak, że się rozjechali, że ma dane auta i kierowcy, to nie wiem, czy to chyba o pana chodzi. Pan wziął z panu w ogóle? 10 osób jest na świadków, więc... Aha, no. No i w tej sytuacji, jak ona tam nie ma i to było godzinę temu, to my ją pouczyliśmy to co każdego, czyli że trzeba jechać na komendę i to zgłosić. Więc nie wiem, czy ona pojechała, czy pojedzie, czy co ona robi. Ale dobra, ale jest teraz druga sprawa. Przyjechała, No właśnie, bo ona tu wymagała jakiś głupot na nas, ona się włączała do ruchu, żeby policja zobaczyła, jakie są ślady wyjazdu z domu od niej i jak my jechaliśmy, to jest ważne. Nie, no jak, proszę pana, to co pan mi zgłasza, to zupełnie jakby co innego, to co ona zgłaszała, tak? Nie pojechała sobie z miejsca zdarzenia. Ale jak to wyglądało, no to co, doszło kolizji, to ona powiedziała, że sobie jedzie, czy jak? Znaczy my tu zasięgu nie mieliśmy, ona miała pojechać, my pojechaliśmy rozładować jeszcze tutaj na pasek, bo to jest przy samym pasie granicznym sprzęt. I ona powiedziała, że jedzie do Hajnówki zadzwonić, bo tam złapie zasięg i wezwie policję. A teraz do niej dzwoniłem, jaka jest sytuacja, ona mówi, że dzwoniłam na 112, ale kazali mi na komendę jechać i nie wezwałam policji. A my się z nią tutaj umówiliśmy za godzinę, że będziemy na miejscu, bo musimy rozładować tylko pojazd. Podejrzewam, że nam nie powiedziała nawet, że z pojazdem wojskowym miała miejsce udziału, a to też zmienia jakby postać rzeczy. Dobra, a coś wiemy, co to za auto jej? Jeszcze raz? Jakie jej auto było? Czym ona jechała? I czym? Jakiś biały bus. Boxer? Boxer chyba. Biały Boxer, tak? Numery? Numery ktoś ma? A zaraz, bo ja zdjęcia robiłem, chwileczkę. Ale pan stoi przy jej posesji jakby? Tak, dokładnie tak. A jakiś tam numer budynku jest w tej Białej Straży? O, jej numery mam. B jak Barbara. Tak. H jak Halina. Tak. A jak Artur. No dobra, to tak jak mówię, ja przyjmę to zgłoszenie, policja do was podjedzie. Ten numer to jest do kontaktu do pana? Tak. Tylko tu ciężko zasięgiem może. No, to ona nam coś innego powiedziała troszeczkę. No właśnie, no tutaj jest około, my jechaliśmy w 3 samochody, więc świadków jest dużo. Jechał jeden Star, jeden Honker i jeszcze Jelcz.
Nie, no tak, ale też, żeby ona powiedziała, jak to wyglądało, to by policja już pewnie była dawno, tak? No właśnie o to chodzi, a my teraz będziemy czekać. A umówiła się, że jedzie do Kalinówki złapać zasięg i my za godzinę przyjdziemy, bo to potrwa, zanim policja przyjedzie i się umówiliśmy u niej pod domem za godzinę. Jest tam jakiś numer budynku na jej domu widać, czy nie? Zaraz podaję. Ale tam, idź tam, zobacz adres, bo ja teraz ten zasięg tam po wstępnym miejscu. Bo mówię, tam nie chce iść, bo zerwie nam połączenie. No jasne. Wszystko ona nam powiedziała, że nie ma jej na miejscu, więc ciężko rozliczać kolizję z No kimś, bo ona kto nie ma w na ogóle miejscu. pojechała, ja teraz dzwonię, czemu pani nie przyjechała, jak się powiedziała. Ona powiedziała, że do skupu sobie pojechała coś tam sprzedawać. No dobra, no to niech I że sprzedaje, nie ma no czasu, to że nie ma czasu, ona pojedzie na komendę, a później powie, że my uciekliśmy z miejsca wypadku. Znaczy z policji. różnie może być, zgadza się. Dobra, tak czy inaczej ja przyjmuję zgłoszenie i czekać proszę tam na patrol. Że nie wiadomo, ile to potrwa. Nie mam pojęcia. To znaczy No kwestia, dobrze. jeżeli patrol jest, że tak powiem, wolny, no to kwestia tylko dojechania do was, tak? Aha, dobrze. Dziękuję bardzo. Przyjedę. Potem będziemy rozmawiali, żeby było wiadomo, które zdjęcie pani omawia, prawda? Bo te opisy nadałem ja już tutaj, które są, a nie osoba, która dostarczyła te zdjęcia. Proszę bardzo. Proszę sobie spokojnie usiąść, przeanalizować, co jest na tych zdjęciach, a potem ja przystąpię do odbierania od pani stanowiska w związku z oświadczeniem, które pani chciała złożyć. A tutaj dopiszemy, panie Łukaszu, że odtworzono kartę, nośnik z karty 54 akt sprawy. Już? Proszę bardzo. Wysoki Sądzie, świadek przedstawił zdjęcie mego rzekomego wyjazdu, że wyjechałam szerokim łukiem. Pamięta pani, że pan musi zapisać? Przedstawił zdjęcie mojego rzekomego wyjazdu z posesji. To jest, gdzie ja To jest wyjechałam szerokim łukiem. A i E. Zdjęcia oznaczone symbolami duże A i B, tak? I E, tak? Tak. Żołnierz myślał, słuchając jego zeznań, żołnierz myślał, że ja wyjeżdżam ze swojej posesji. Żołnierz nie zmyślał, tylko myślał. Myślał. Z tego, co wynikało z jego zeznań, że ja wyjeżdżałam ze swojej posesji, a tak nie było. A tak nie było. A tak nie było, bo ja byłam na posesji, tak? Nie, bo ja 10, maksymalnie 15 minut wcześniej wjeżdżałam na tą posesję. I to są ślady mojego wjazdu, a nie wyjazdu z posesji. Wcześniej wjeżdżałam na tę posesję i ślady, które widać na zdjęciach, są śladami wjazdu na posesję, a nie wyjazdu z niej. Kolejne zdjęcie to jest D. Mówi teraz pani dopiero powie o zdjęciu numer D, czy... Tak, D. Patrzę na zdjęcie numer D i chciałabym się do tego zdjęcia odnieść. Przedtem było o zdjęciach A i E, tak? Tak. Zdjęcie D natomiast pokazuje, tak? Dokładnie miejsce, w którym się zatrzymałam. Dokładnie miejsce mojego zatrzymania. Dokładnie nie wykonywałam żadnych manewrów oprócz wyłączenia silnika. Dokładnie w tym miejscu Ja nie się wykonywałam żadnych manewrów oprócz wyłączenia silnika. Natomiast mogę podejść i pokazać ślady, bo ja to muszę Teraz to pokazać. załatwimy inaczej. Co dalej? No i ja natomiast widzę, bo ja wcześniej nie wiedziałam, że te zdjęcia są zrobione. Na policji nie przedstawiono mi tych dowodów. Ja widzę natomiast ślady hamowania. Ja natomiast na zdjęciu D. Natomiast na zdjęciu D widzę ślady hamowania. Po zdarzeniu. Bo przed zdarzeniem nie było takich sytuacji. Po zdarzeniu. Tych śladów przed zdarzeniem nie było. Nie, on nie hamował. Tych śladów przed zdarzeniem
Nie było. I na tych zdjęciach możemy zobaczyć, jeśli ja myślę, że to są ślady hamowania, to widać tor pojazdu, ślady jego pojazdu. Koniec oświadczenia? Nie, ja chciałabym tylko dodać, że ja nie widzę nawet na tych zdjęciach, że żołnierz zjeżdżał na pas zieleni. Po tych zdjęciach, niech pani na razie te zdjęcia zostawi jeszcze u siebie, po tych zdjęciach nie widzę nawet, że żołnierz zjeżdżał na pas zieleni. Pytam, czy to już koniec, co chciała pani powiedzieć? Jeśli chodzi o zdjęcia, to Dobrze. tak. Czy jakieś wnioski dowodowe jeszcze chciałaby pani zgłosić? Jeszcze chciałabym się odnieść do naszego pobytu na bazie, a i jeszcze chciałabym zaznaczyć również, w mojej ocenie jest to bardzo istotne, że ja nie pojechałam w głąb lasu szukać zasięgu i żeby dodzwonić się na policję, ponieważ ja miałam inną możliwość, żeby zadzwonić na policję. Mogłam skorzystać z telefonu mieszkanki, przy której domu do zdarzenia doszło. Nie pojechała pani dokąd szukać zasięgu? Powiedziała pani na Pod początku. pas graniczny, na bazę. W tym miejscu oskarżona obwiniona składa oświadczenie, że nie udała się na pas graniczny celem szukania zasięgu telefonicznego, bo na policję mogła zadzwonić z domu mieszkanki. Chodzi o tą posesję, tak? Z domu mieszkanki na posesję, której wjechała. Na posesję, której wjechała samochodem. Kropka. Udałam się na pas graniczny, bo? W celu podpisania oświadczenia, że żołnierz przyznaje się do winy. Udałam się na pas graniczny, by odebrać podpisane oświadczenie, że żołnierz przyznaje się do winy w zdarzeniu. Przyznaje się do winy w zdarzeniu. Co dalej? Później wnioski końcowe, czy już teraz mogę mówić? Nie, dalej? oświadczenia teraz tylko. Oświadczenia to w takim razie Koniec? to wszystko. Dobrze. Jakieś wnioski dowodowe chciałaby pani złożyć jeszcze? Proszę panią, przypominam, że na ostatniej rozprawie w lutym pani zasygnalizowała, ale zostało to zapisane jako wniosek o dopuszczenie opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego. Podtrzymuje pani ten wniosek? Wniosków dowodowych nie zgłasza. Podtrzymuje wniosek o dopuszczenie opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego. Proszę usiąść. Sąd postanowił, dwukropek, rozprawę odroczyć bez terminu. Punkt następny. Wystąpić do świadka o nadesłanie na adres mailowy sądu bądź dostarczenia na nośniku zapisów cyfrowych, zdjęć sporządzonych przez świadka, których analogowe formaty złożył sądowi na rozprawie. Świadek, proszę Państwa, informował, że urządzenie, proszę nie darować sobie wstawanie w tym momencie. Świadek informował, że rejestrował zdarzenie cyfrowym urządzeniem, a sporządził analogowe odbitki, dlatego też poprosimy świadka, żeby przekazał, a pytałem o to, stwierdził, że z dużym prawdopodobieństwem są te cyfrowe zapisy w jego posiadaniu, dlatego też zobowiążemy go do przedstawienia sądowi. Termin 3 tygodnie damy, no może 14 dni, termin 14 dni. Termin 14 dni. Następny punkt. Z chwilą
nadesłania informacji cyfrowych z punktu 2. Akta sprawy wraz z pełnymi zapisami cyfrowymi protokołów rozpraw przekazać biegłemu z zakresu ruchu drogowego Klimukowi, imienia nie pamiętam, potem wskażę, Klimukowi, celem wypowiedzenia się przez biegłego dwukropek. Czy w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w nawiasie fotografie zeznania świadków, zamykamy nawias, możliwym jest wskazanie, w jakim miejscu doszło do kolizji obydwu pojazdów. To jest pojazdu dostawczego i ciężarowego. Przecinek. A w szczególności, czy możliwym jest wskazanie, jaki manewr wykonywał bezpośrednio przed kolizją pojazd dostawczy, myślnik bus, przecinek, a jakie manewry podjął kierujący pojazdem ciężarowym. Od nowej linii, o ile okoliczności powyższe będzie można ustalić opinią biegłego, przecinek, wypowiedzenie się przez biegłego także co do kwestii która z kierujących pojazdami osób naruszyła zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jeżeli tak, w jakim zakresie? I czy zaistnieniu zdarzenia można było zapobiec? A jeżeli tak, przy zaistnieniu jakich warunków? Sąd i tak by taki dowód dopuścił z uwagi na to, że niewielki, nie taki jak w przypadku zdarzeń drogowych, które są wypadkami, jest materiał, tam są zawsze szkice, są rysunki zwymiarowane i tak dalej, ale tu jest materiał zdjęciowy, z którego wiele można czasami osiągnąć, więc sąd podejmie próbę, żeby biegły wypowiedział się co do tych najbardziej istotnych kwestii, bo od razu wspomnę, możemy tutaj rozmawiać o różnych rzeczach, ale to, czy był zasięg, czy nie był zasięg, kto się z kim umawiał, to jest zupełne tło tego zdarzenia. Dzisiaj rozpoznajemy, kto jest winny zdarzeniu w ruchu drogowym, spowodowaniu stłuczki dwóch pojazdów. Więc to nas interesuje. Cała reszta to ewentualnie możecie Państwo podnosić co do wiarygodności zeznań i tak dalej, ale to też pośrednio, bo to, że ktoś się gdzieś w czymś minął, pewne okoliczności może sugerować, ale niekoniecznie co do istoty sprawy. Jak biegły wyda opinię, której odpis otrzyma Pani, bo sąd zadekretuje, żeby Pani otrzymała przed kolejnym terminem, to sąd wtedy dopiero wyznaczy termin rozprawy. Pewnie ze
60 dni zajmie biegłemu sporządzenie opinii, bo ja wyznaczę ten termin 60-dniowy, bo taki jest realny termin sporządzenia opinii, chyba że biegły od razu napisze, że przeanalizował i nie jest w stanie opiniować, to będziemy mieli szybciej termin. Natomiast jeżeli, no to kwiecień, maj, pewnie termin będzie zaraz po wakacjach albo w wakacje. No dzisiaj to wszystko. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Do grona moich patronów właśnie dołączyła Barbara Esz, a w taki sposób wspierają mnie również Ewa Wdowiak, Marta Wieszczycka, Magda Czarkowska, Magdalena Klemensowicz, Anula Dmytruszyńska, Katarzyna Szatyłowicz, Gosia Drozd, Agata Bonenberg, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Anita Głowińska, Magda Górak, Iza Brodnicka, Justyna Rochon, Michał Słowik, Wojtek Trzciński, Katarzyna Mielec, Mirosław Rybałtowski, Marek i Magda z Torunia, Kryśka Zdziechowska, Joanna Przewłocka, Wojtek Buczyński, Magda Zielińska, Karolina Górecka, Tomasz Czech, Anna Oryńska, Marita Adamska, Ewa Schmidt-Mendoza, Maciej Jasiuczenia, Wiola Hitro, Anna Domanowska, Andrzej Klos, Ludmiła Śliwieńska, Anna Mazan, Małgorzata Majewska, Mateusz Myśliwski, Monika Uziębło, Ania Rabczyńska, Agnieszka Laska, Dorota Gabała, Zofia Malcher, Agata Sulikowska-Dejena, Ola Okońska, Katarzyna Pasek, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Hubert Zadrożny, Dariusz Grochal, Paweł Podkościelny, Tomasz Niechoda, Basia Andrysiak, Tomasz Białecki, Magdalena Babral, Marta Sikora, Kasia Kruszewska, Adhina Jędrzejczyk, Aga Lys, Wioletta Wojtasiak, Marta Białobrzeska, Piotr Dąbek, Agnieszka Grondas, Iwona Skoneczna, Agnieszka Wolska, Blandyna Domagała, Małgorzata Pietrowska, Irma Czerwińska, Gosia Adamczyk, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Bartosz Romanek, Ewa Tarasewicz, Marcin Pyrzyk, Wawrzyniec Mąkinia, Aleksandra Lipowska, Katarzyna Więciorek, Basia Madej, Agnieszka R. Jobda, Marta Leśniak, Sandra, Joanna Poziemska, Agata Drummond, Marlena Fatyga, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Joanna Karbowska-Bebel, Anna Mrowiec, Bogna Badowiec, Dawid Weisbrot, ABCD, Olga Łojewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Dorota Lubiewska, Jacek Chlebowski, Joanna Tyszczuk, Jakub Bielikowski, Hanna Kotowska, Maria Szyszko, Genowefa Nowak, Maciej Żurek, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Helena Szlezak, Krystyna Kozioł, Anna Kopydłowska, Dariusz Dudojć, Jolanta Malinowska,
Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Kasia Skakki, Joanna Niebieszczańska, Bożena Nowak, Piotr Szyndlarewicz, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Anita Poddębniak, Marcin Pankał, Stanisław Choeft, Anna Pasikowska, Krystyna Lasota, Agnieszka Będkowska, Jadwika Jędryjas, Jolanta Tomczak, Marzena Jaszczak, Marzena Potepa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Maciej Śliwa, Jola Barabasz, Adam Drabent, Katarzyna Dąbek, Krzysztof Dziedzic, Jacek Czernik, Tomasz Szczechowiak, Alina Geniusz-Siuchnińska, Andrzej Marszałek, Tomasz Zduński, Dorota Podgórska, Beata Sujka, Piotr Celiński, Katarzyna Frejlichowska, Anna Dormajer, Andrzej Dunaj, Ścibor Zawiślak, Stanisław Baran, Marek Durski, Anna Langowska, Robert Wieckowski, Maria Noska, Urszula Keczma, Adam Czarny, Łukasz Kostka, Janusz Bójko, Paweł Smater, Agnieszka Kurzyńska, Wiesława Grecka, Basia Esz, Beata Walatek, Teresa Fulbiszewska, Agnieszka Barszczewicz, Maria Antolak, Ewa Szczepankiewicz, Adam Myk, Janusz Gierucki, Dariusz Cygert, Tobi, Majka Duczko, Agnieszka Wrzaskowska, Anna Guzek, Karol Stańczyk, Anna Smenda, Arkadiusz Malewicz, Małgorzata Kłoszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Staszewska, Witold Ściślak, Miszka Otlowski, Jerzy Machnikowski, Arwo Pole, Maciej Reputakowski-Madej, Beata Piechocińska, Paweł Paceński, Patrice Senekal, Michał Kowalówka, Mateusz Wojak, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Karolina Baca-Pogorzelska, Lelek z 200, Danuta Dowiat, Gabriela Wiktorowicz, Krzysztof Mleczek, Robert Gola, Julita Białobłocka, Małgorzata Maj, Andrzej Rożdżeński, Ewa J.P., Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Iwanka Sudek, Grażyna Przybyszewska i Jakub Górnicki. W ostatnim czasie jednorazowymi wpłatami na portalach Subpi i Buy Coffee wsparli mnie Jakub Janiaj, Katarzyna Sachanowicz, Monika, Ewa, Katia Jabłońska, Maciek Tarmas, Danuta Brzezina i Anna Knitter. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.